Cześć, nazywam się Jakub Pikoń, jestem tech leadem w firmie Antrego. Będę mówił o narzędziu, które nazywa się Webpack, dzięki któremu można osiągnąć więcej za mniej. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie. Dodam jeszcze do tego, że aktualnie jestem tech leadem w Software House Antrego i tak jak zostało to już wspomniane, tematem dzisiejszej prelekcji będzie Webpack, czyli narzędzie, które bardzo dobrze usprawia development. I może na początku opiszę mniej więcej, jak chciałbym widzieć tą prelekcję, to znaczy na początku jakby przedstawię problemy, które są w typowych frontendowych projektach, które powodują, że tego typu narzędzia stają się potrzebne. I później jakby nakreślę też trochę historii, to znaczy jakie narzędzia były przed Webpackiem, co nam one wtedy dały i jakie były ich minusy i w jaki sposób Webpack później te minusy rozwiązał. Później przejdziemy do samego Webpacka, gdzie opiszę jego podstawowe funkcjonalności, posłużę się jakimiś takimi snippetami kodu, tak żeby było mniej więcej widać, o co dokładnie w tym chodzi, a na koniec będzie taka krótka sesja live coding. Więc mam nadzieję, że to będzie OK. Więc przechodząc do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli od tych problemów, to przede wszystkim wynika to stąd, że typowy projekt frontendowy składa się z całej masy różnego rodzaju zależności. To znaczy jest to przede wszystkim kod JavaScript, są to jakieś style CSS, są to czcionki, to mogą być jakieś pliki graficzne albo jeszcze jakieś inne zależności, typu na przykład, nie wiem, jakieś dane w plikach JSON. I to powoduje, że HTML5 nie oferuje jakiegoś spójnego standardu do tego, żeby móc w łatwy sposób zarządzać tymi wszystkimi zależnościami. Stąd na początku, kiedyś robiło się to w taki sposób, myślę, że część z Was na pewno sobie to przypomina, jak na przykład był plik index.html, który miał w sobie 1000 tagów script, które odnosiły się do różnego rodzaju, nie wiem, modułów, fragmentów aplikacji, podobną ilość tagów link, które zaciągały na przykład pliki CSS i generalnie to wszystko było po prostu bardzo trudne w utrzymaniu. Więc dlatego pojawiły się takie narzędzia. Ja osobiście myślę, że były też inne, ale będę mówił raczej o tych kwestiach, które znam, więc jeśli coś pominąłem, to bardzo przepraszam. To jest właśnie to, o czym wspomniałem. Natomiast pierwszym takim narzędziem, które w jakiś sposób, z tego co ja pamiętam, usprawniło ten proces i wprowadziło pewną automatyzację do zarządzania tymi zależnościami, był Grant. I on umożliwiał poprzez odpowiednią konfigurację, poprzez użycie pluginów, które były częścią ekosystemu tego Granta, zoptymalizowanie tych kwestii, czyli na przykład zamiast dołączania tagów script per każdy moduł, można było po prostu wygenerować bundla, który zawierał całość aplikacji w jednym pliku. Dodatkowo można było jeszcze wprowadzić optymalizację tej aplikacji, czyli na przykład zminifikować go, co sprawiało, że cały rozmiar tego bundla był mniejszy, czas zaciągania tych plików też był krótszy, więc aplikacja mogła się szybciej wczytywać, więc to były podstawowe benefity. Niestety, to narzędzie miało też dosyć dużo minusów, to znaczy stosowało takie podejście, które nazywało się Configuration over Code, czyli jakby plik konfiguracyjny Granta można było sprowadzić do takiego wielkiego obiektu, który konfigurował każdy kolejny plugin, który miał wykonać jakąś rzecz. I teraz, jeśli mieliśmy typowy frontendowy projekt, który, nie wiem, miał być zminifikowany, zrobiony do jednego bundla i na przykład zdeployowany na jakiś serwer, to powiedzmy konfiguracja, która miała to zrobić, mogła mieć na przykład 1000 linii i było to bardzo trudne w zarządzaniu, szczególnie na przykład dla osób, które wchodziły do projektu i trzeba było je do tego projektu wprowadzić. To było to bardzo problematyczne. Kolejnym problemem, szczególnie we wcześniejszych wersjach Granta, było to, że na początku on działał na takich plikach tymczasowych, czyli proces tworzenia takiej paczki zbundlowanych zależności sprowadzał się do tego, że na dysku były tworzone tymczasowe pliki i miało to bardzo słaby performance, bo zamiast robić to w pamięci, te rzeczy były po prostu czytane z dysku i taki typowy build, nawet wcale nie bardzo dużego projektu, mógł trwać bardzo długo. Później zostało to poprawione w kolejnych wersjach, ale również Grant nie był narzędziem o
doskonałym performance'ie. Kolejnym jego minusem było to, że pluginy, które miały realizować różnego rodzaju zadania, nie miały single responsibility, czyli na przykład, żeby użyć narzędzia do zminifikowania kodu, instalowało się coś, co się nazywało Grand Cantrip CSMin Uglify.js i chcąc po prostu zminifikować plik, trzeba było zainstalować całe narzędzie, które robi 1000 innych rzeczy. Więc również można to traktować niewątpliwie jako minus, bo cała paczka z aplikacją przez to była dużo większa. Później pojawiła się pewna zmiana, czyli Gulp. I tutaj przede wszystkim zasadnicza, jak dla mnie, różnica w stosunku do Granta to, że Gulp stosował podejście Code Over Configuration, czyli zamiast potężnego obiektu konfiguracyjnego po prostu pisało się funkcje. I tym samym ten plik konfiguracyjny był dużo po pierwsze mniejszy, a dużo bardziej czytelny. Też ułatwiało to osobom po prostu wejście do projektu i wprowadzanie jakichś ewentualnych zmian, jeśli chodzi o builda. Gulp miał też poprawioną wydajność, bo od samego początku wszystkie kwestie po pierwsze były realizowane w pamięci, a po drugie używał streamów, czyli pewne kwestie mogły być robione równolegle. Te, które mogły być oczywiście, bo nie wszystko w procesie buildu może być tak zrobione, ale to, co mogło być, tak było robione w Gulpie i można było sobie to w bardzo łatwy sposób zaprogramować. Kolejnym niewątpliwym plusem bardzo proste API, czyli 5 metod i też całą masę pluginów, które w odróżnieniu od Granta miały single responsibility, czyli po prostu chcąc zminifikować kod, instalowało się plugin do Gulpa, który po prostu zajmował się minifikacją kodu. Ale Gulp też miał różne swoje problemy. Dlatego, bo mimo tego podejścia Code Over Configuration i tych pluginów, to również trzeba było po pierwsze poznać to API Gulpa, a po drugie, żeby cokolwiek w nim zrobić, trzeba było wiedzieć, jak działa każdy poszczególny plugin. Więc również stanowiło to pewnego rodzaju barierę wejścia dla osób dołączających do projektu. A poza tym Gulp sam w sobie nie oferował nic. Był po prostu narzędziem oferującym API do tego, żeby móc za jego pośrednictwem korzystać z pluginów. I dlaczego receptą na ból jest Webpack? Po pierwsze, już jakby out of the box mamy moduł Bundler, czyli jest to narzędzie, które już zaraz po instalacji umożliwia łączenie różnego rodzaju zależności, plików JS, plików CSS, to mogą być nawet obrazki, fonty, jakieś pliki z danymi w bundle. Przy użyciu konfiguracji możemy sobie stwierdzić, czy to na przykład ma być jeden bundle, który zawiera całość kodu aplikacji, wszystkie biblioteki i nawet wszystkie style CSS w jednym pliku JS, ale możemy sobie też to odpowiednio skonfigurować, wyodrębniając na przykład kod aplikacji do jednego bundla, kod bibliotek do drugiego bundla, a resztę na przykład style do trzeciego. Więc jest to zasadnicza korzyść i to mamy już out of the box. Postaram się to pokazać później przy okazji sesji live coding. Po drugie, sam Webpack oferuje też lekkie środowisko deweloperskie. Mam tu na myśli Webpack Dev Server, który jest częścią samego narzędzia Webpack. I tak jak, nie wiem, czy to tutaj dobrze widać, ale bardzo ułatwia development z tego względu, że dokonując wszelkich zmian w kodzie, na przykład automatycznie odświeża nam przeglądarkę, więc jest to taki najprostszy benefit, ale oprócz tego ma też jeszcze kilka innych plusów, które też postaram się pokazać przy okazji live codingu. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o samego Webpacka, jest to, że wokół tego narzędzia obrósł już cały ekosystem takich bardzo prostych loaderów i pluginów. One, podobnie jak w przypadku Gulpa, w większości przypadków są single responsibility, czyli na przykład jeśli chcemy zamienić sobie kod ES6 albo TypeScript na ES5 kompatybilny na przykład ze starszymi przeglądarkami, no to wystarczy, że użyjemy odpowiedniego loadera. I tu jest przykład konfiguracji, która umożliwia nam po pierwsze pisanie w TypeScriptie, a po drugie używanie SCSS-ów. Więc jak widać jest to parę linii kodu
i sam osobiście uważam to za duży plus, bo jest to bardzo łatwe w zrozumieniu. Później też wytłumaczę, skąd się biorą te wyrażenia regularne i tak dalej, więc to nie jest w tym momencie najważniejsze. Jakie są benefity? Błyskawiczna konfiguracja, właśnie dlatego, że ten plik konfiguracyjny jest bardzo mały, można go napisać dosłownie w chwilę, on jest zrozumiały dla wszystkich. Development jest dużo szybszy, dlatego chociażby, że ten serwer deweloperski, o którym wspomniałem, ma ten mechanizm automatycznego odświeżania, więc po prostu dokonujemy jakichś zmian w kodzie, od razu odświeża nam się przeglądarka i to sprawia, że wszystko jest dużo szybsze. A poza tym mamy jedno narzędzie, dużo możliwości, czyli nie musimy się uczyć Galpa i 10 pluginów, które coś tam robią i każdy z tych pluginów jeszcze na przykład ma inne API, więc również uważam to za benefit. Przykładowy config do Webpacka, który umożliwia nam wystartowanie projektu. Tutaj muszę zaznaczyć, że jest to config z Webpacka 1, natomiast w czasie live codingu będziemy używać Webpacka 2, więc tam będzie bardzo subtelna różnica w składni, ale nie skupiałbym się na tym, bo raczej chodzi o to, żeby pokazać, że po prostu ta konfiguracja jest mega prosta. I w czasie live codingu też taką konfigurację sobie stworzymy od podstaw, więc też nie będę po prostu teraz tutaj tłumaczył tego linijka po linijce, tylko po prostu później powiem to, co będę robił. Loadery umożliwiają nam transformację kodu, który jest przez Webpacka, na podstawie którego jest przez Webpacka robiony bundle. Czyli na przykład jeśli korzystamy z SCSS-ów w projekcie, to możemy użyć odpowiedniego loadera, który nam te SCSS-y na przykład skompiluje do CSS-ów albo na przykład umieści nam je w bundlu z aplikacją, to o czym wcześniej wspomniałem, czyli w tym pliku JS, gdzie znajduje się wszystko. Ale niekoniecznie, bo taki loader może też stworzyć nam osobny bundle, gdzie są tylko style. Możemy użyć sobie na przykład loadera, który dopisuje automatycznie prefiksy dla różnych przeglądarek, czyli jeśli część z Was kojarzy ten temat, to na przykład w przypadku Mozilla albo Internet Explorera niektóre style wymagają dodawania takich prefiksów i to też zwiększa ilość kodu i tak dalej, sprawia, że trzeba o tym pamiętać, natomiast Webpack i odpowiedni loader umożliwia zrobienie to samodzielnie. Tak samo można wykorzystać wykrywanie błędów w składni, używając na przykład ESLinta albo TSLinta, jeśli ktoś pisze w TypeScriptie. Pluginy. Jaka jest różnica pluginów w stosunku do loaderów? To znaczy loadery są bardzo proste i polegają na tym tylko, że modyfikują w locie po prostu kod, który ma finalnie znaleźć się w bundlu. Natomiast mówimy o loaderach. Natomiast pluginy ingerują bardziej w sam proces kompilacji i dają dużo więcej możliwości, są też nieco bardziej skomplikowane w konfiguracji. I teraz po prostu tu wymieniłem listę takich przykładowych pluginów. Również w trakcie live codingu pokażę, jak tego użyć. Na podstawie to będzie akurat Browser Sync, ale tutaj przykładem pluginu jest na przykład Uglify.js, który umożliwia minifikację kodu. O Browser Syncu powiem trochę więcej właśnie przy okazji live codingu. A tymczasem jest jeszcze na przykład plugin ImageMin, który umożliwia optymalizację obrazków, więc to jest też coś bardzo fajnego, bo również umożliwia zmniejszenie ciężaru całej aplikacji i ogólne przyspieszenie jej. Jeszcze trochę o serwerze deweloperskim, czyli jego podstawowym plusem jest automatyczne odświeżanie, proxy i super łatwe ustawienie SSL-a na lokalnym środowisku. Jeśli chodzi o proxy, to jest świetna funkcjonalność, bo większość frontend deweloperów jest to dla nich dosyć niewygodne wtedy, kiedy muszą na swoim lokalnym środowisku utrzymywać backend. Więc w takiej sytuacji można to rozwiązać w bardzo prosty sposób. Na przykład ustawić przy użyciu odpowiedniej konfiguracji proxy do jakiegoś backendu, który znajduje się w zupełnie innym miejscu. Czyli teraz działa to w taki sposób, że jeśli aplikacja wysyła requesty, to nie wysyła je do tego serwera, który jest gdzieś tam, co wymagałoby ustawienia na przykład Corsa i różnych innych problemów, powiedzmy, tego typu, tylko wysyła je po prostu na slash, czyli do roota. I teraz serwer deweloperski wyłapuje to, tak jak widać tutaj w tej konfiguracji po tym fragmencie API i wszystkie requesty, które wychodzą na fragment API, są przekierowane na ten serwer, który jest tutaj opisany jako target.
Jeśli ktoś będzie miał później jakieś pytania odnośnie tego, to staram się to jeszcze lepiej wyjaśnić. Więc chciałbym przejść do live codingu, bo wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób, żeby pokazać te kwestie, które do tej pory opisałem. Tak jest, tak zrobimy. Znaczy postaram się. Mam nadzieję, że zadziała. Mam nadzieję też, że to będzie dobrze widać. Chyba jest w miarę OK. Właśnie, czy da się wyłączyć światło? Jakby były za małe też czcionki, to dajcie znać, będziemy próbować jakoś to trochę powiększyć. OK, i to, co chciałem pokazać w trakcie tej sesji, to utworzenie od zera projektu frontendowego, czyli po prostu będzie to typowy projekt NPM, w którym pokażę, w jaki sposób wpiąć Webpacka, w jaki sposób go użyć do tego, żeby na przykład wykorzystać jQuery. Później pokażę, w jaki sposób przerobić to, co zrobiliśmy dotychczasowo na ES6, a na koniec pokażę Wam, w jaki sposób użyć browser synca i jakie on daje benefity. Czyli zaczniemy sobie od wygenerowania takiego NPM-owego projektu. Powiedzmy, że będzie się nazywało jakiś tam Webpack Example. Jest OK. To spowodowało utworzenie pliku package.json. To, co będziemy jeszcze potrzebować, to jeden plik konfiguracyjny dla samego Webpacka, czyli standardowo nazywa się on Webpack config.js. Utworzymy sobie plik index.html i utworzymy sobie plik, który będzie punktem wejścia dla całej aplikacji i będzie się nazywał index.js. Oprócz tego utworzymy sobie katalog SRC. Tak się miał nazywać. I w tym katalogu możemy sobie wyobrazić, że będzie jakiś pierwszy moduł naszej aplikacji. Możemy go sobie nazwać app. OK. I od czego zaczniemy, to utworzymy sobie strukturę tego pliku HTML. I utworzymy sobie w nim tu jakiś tam standardowy. Super. Następnym krokiem jest konfiguracja samego Webpacka. Jesteśmy w środowisku Node'a, więc będziemy tutaj używać składni typowej dla Node'a. I teraz pierwsze, co musimy zrobić, to zdefiniować, co jest punktem wejścia do bundla całej aplikacji. Więc tak jak wcześniej o tym wspomniałem, tym punktem wejścia będzie plik index.js, więc tutaj wskażemy sobie na ten plik w polu entry. Musimy skonfigurować jeszcze jedną rzecz, to znaczy, gdzie będzie bundle aplikacji. I to konfiguruje się w kluczu output. I musimy po pierwsze wskazać ścieżkę, czyli to będzie bieżący katalog bundla i nazwiemy go sobie dist. To jest raczej standardowa konwencja. Więc to oznacza, że bundle aplikacji będzie znajdował się w katalogu dist i będzie się nazywał bundle.js. Oczywiście może nazywać się dowolnie, to zależy od tego, jak chcemy sobie to skonfigurować. I to, czego jeszcze potrzebujemy, to to, żeby w index.html ten plik z bundlem był zaciągany.
ponieważ nazwaliśmy go bundle.js, to musimy się do niego tutaj w ten sam sposób odnieść. Możemy sobie jeszcze zrobić test, czy aplikacja nam zadziałała. I teraz kolejnym krokiem będzie uruchomienie tego serwera deweloperskiego Webpacka, ale zanim to zrobimy, oczywiście musimy go zainstalować. I to jest bardzo proste, czyli instalujemy sobie po pierwsze Webpacka, a po drugie instalujemy ten serwer deweloperski, który się nazywa Webpack Dev Server. Ustalimy sobie to jako zależność deweloperską projektu. Dobra, net działa. Nawet całkiem szybko. I teraz, tak jak pewnie część z Was zauważyła, zainstalowałem te dwie zależności nie używając flagi G, czyli zarówno Webpack, jak i serwer deweloperski zostały zainstalowane tylko i wyłącznie lokalnie w ramach projektów, który teraz utworzyliśmy, czyli w Node Modules znajduje się Webpack i Webpack Dev Server. I jeśli chcielibyśmy teraz z tego skorzystać, no to musimy użyć takiego dosyć niefortunnego polecenia, czyli to będzie, użyjemy Node'a i uruchomimy sobie z folderu Node Modules moduł Webpack Dev Server, który ma swoją binarkę, która się nazywa Webpack Dev Server JS. I to by nam zadziałało, ale w sumie uruchamianie tego za każdym razem w taki sposób jest trochę słabe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to zaaliasować jako skrypt npm-owy. I zrobimy to w taki sposop, że w package.json utworzymy sobie kolejny skrypt, który będzie się nazywał start. I on po prostu wykona to polecenie. Możemy sobie sprawdzić, czy działa. Mam nadzieję, że tak. Masz na myśli nazwę projektu? Zgadza się. Dokładnie. Serwer się uruchomił. Nie wiem, dlaczego nie działa ten alias. Myślę, że to może mieć związek z tym samym. Zgadza się. Czyli jest OK. To oznacza, że na naszym localhoście, na porcie 8080 został uruchomiony ten serwer deweloperski. Sprawdźmy sobie to. Nie wiem, czy to będzie najlepiej widać, ale będziemy sobie próbować jakoś radzić. Jeszcze raz? Aha, okej. Zgadza się. Sukces. Jest tutaj jakiś błąd z zaciąganiem ikonki. Możemy się go pozbyć. Dobra, nie ma. Teraz to, co chciałem pokazać, to, że aplikacja sama się odświeża pod wpływem zmian w kodzie. Stwierdziliśmy sobie wcześniej, że punktem wejścia jest index.js, więc teraz można by powiedzieć, że jeśli zmienimy coś w index.js, no to aplikacja powinna się odświeżyć.
OK, działa. Więc teraz chciałbym pokazać, w jaki sposób, jak bardzo łatwo można korzystać z innych zależności, używając Webpacka. To może być na przykład jQuery. Wydaje mi się, że to będzie najprostszy przykład. Żeby to zrobić, zainstalujemy sobie jQuery jako zależność projektu. I ponieważ stwierdziliśmy sobie, że wcześniej index.js jest tylko punktem wejścia do tej aplikacji, to ja proponuję nie umieszczać żadnego kodu w tym pliku, tylko po prostu zaimportować w nim nasz pierwszy moduł, który sobie nazwaliśmy app.js i zrobimy to bardzo prosto. jQuery się zainstalowało, czyli możemy odnieść się do niego w bardzo prosty sposób. Nie musimy umieszczać żadnego tagu script w index.html, ani robić żadnych tego typu magicznych sztuczek, tylko po prostu użyć podobnych metod jak w Node. Czyli stworzymy sobie zmienną $, która zaciąga nam jQuery. I sprawdźmy, czy tak jest. Ewidentnie tak. Wróćmy do index.html, gdzie zrobimy sobie jakiś element div, który będzie miał jakąś tam klasę, na przykład container. Nie wiem, czy to dobrze widać, to co się dzieje. Jest OK w miarę? To dobrze. I w tym naszym module powiedzmy, że chcemy, żeby app.js odpowiadało za wypełnienie tego kontenera, który przed chwilą stworzyliśmy w index.html jakąś treścią. Czyli po prostu użyjemy do tego jQuery. Element miał klasę container. Do niego sobie zapędujemy jakiś tam, niech to będzie jakiś paragraf z jakimś tam some content. Działa? Działa. Super. Więc jakby w ten sposób widać, w jak bardzo łatwy sposób możemy dzięki Webpackowi używać, w tym przypadku użyć jQuery, ale dotyczy się to w zasadzie każdej biblioteki, która jest dostępna z NPM-a. Większość możemy używać w taki sposób. I to, co chciałbym pokazać w następnej kolejności, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, to jak bardzo łatwo teraz ten typowo javascriptowy kod, który mamy napisany w tym momencie, możemy zamienić na kod ES6. I to, czego będziemy potrzebowali, to po pierwsze musimy zainstalować Babel Loadera, Babel Core i Babel Preset coś tam. Nie wiem, do czego służy to ostatnie, musicie mi wybaczyć. I w czasie, kiedy te zależności będą się instalowały, w naszej konfiguracji skonfigurujemy sobie odpowiedni loader. Konfiguruje się go w sekcji Module i sekcja Modules musi mieć sekcję Loaders, w której znajduje się tablica loaderów. W tym przypadku na razie będziemy mieli tam jeden loader. I teraz chodzi o to, że używając wyrażeń regularnych dla odpowiednich plików, w najprostszym przypadku możemy się posłużyć po prostu rozszerzeniami. Decydujemy, że na etapie budowy bundla przez Webpacka będzie używany odpowiedni loader. I robi się to w taki sposób, że test jest wyrażeniem regularnym, po którym łapiemy dany plik. Czyli w tym przypadku decydujemy o tym, że wszystkie pliki JS będą transpilowane przez Babela. I teraz ze względów performansowych nie byłoby dobrym pomysłem, gdyby wszystkie zależności z katalogu Node Modules były również transpilowane w taki sposób, z tego względu, że
Tak jak wcześniej requirowaliśmy sobie jQuery, to, co teraz robimy, spowodowałoby, że bubble loader również jechałby po tamtym katalogu zupełnie niepotrzebnie, co znacznie spowolniłoby proces budowy bundla. Dlatego robi się takiego excluda, który też jest wyrażeniem regularnym. Tu możemy sobie wyekskludować też jakieś inne katalogi, używając alternatywy, to może być na przykład Bower Components, jeśli ktoś jeszcze tego używa. I finalnie musimy zadecydować, że dla wszystkich plików JS chcemy użyć bubble loadera. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to jest to narzędzie, które służy do zamiany kodu ES6 na ES5, który jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami. I kwestia jest tego typu, że teraz dokonując jakichkolwiek zmian w konfiguracji Webpacka musimy zrestartować serwer deweloperski, który mamy gdzieś tutaj, mam nadzieję, uruchomiony. Tak. OK. Nic się nie zmieniło, dlatego, bo dalej mamy ten sam kod. I możemy zacząć od tego, że nasz moduł app.js przepiszemy sobie teraz na ES6. Czyli możemy skorzystać na przykład z takich benefitów w postaci modułów ES6 i będzie to wyglądało trochę inaczej, bo zamiast takiego nodowskiego, powiedzmy, require'a użyjemy sobie jQuery w inny sposób, czyli zrobimy tak. I możemy używać na przykład klas, czyli stworzymy sobie pierwszą klasę, która będzie defaultową klasą tego modułu, więc po prostu wyeksportuję ją jako default. Ta klasa będzie miała jakiś konstruktor. I będzie miała też możliwość zaapendowania treści do naszego dokumentu. I nazwijmy sobie to jakiś append content. I w tym append content zrobimy po prostu to. Możemy też sobie wykorzystać benefit ES6 w postaci string interpolation. Trochę lepiej. I w konstruktorze po prostu wywołamy append content. Co się stało? Nic się nie stało. Dlatego, bo mamy klasę, a nigdzie nie mamy jej instancji. Więc w index.js użyjemy sobie analogicznego podejścia jak w tym poprzednim miejscu, czyli zaimportujemy nasz moduł app.js jako moduł ES6. Co mamy w app? Mamy klasę, no to super. Możemy sobie też jeszcze użyć jQuery, żeby po bożemu stworzyć instancję tej klasy w odpowiednim momencie. Oczywiście zrobimy to wtedy. Super. Działa. Więc w ten sposób widać, że mamy w zasadzie większość naszej super mini aplikacji, a w zasadzie to całą napisaną w ES6, która transpiluje się do ES5 i finalnie bundle będzie działał we wszystkich aplikacjach, we wszystkich przeglądarkach, również tych starszych, a my możemy kontynuować development w ES6, używając wszystkich benefitów z tego wynikających. Kolejną przydatną kwestią jest to, że fajnie byłoby użyć czegoś lepszego niż zwykłe CSS-y. I jako przykład chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy bardzo łatwo wpiąć loader do SCSS-ów w tym przypadku. I analogicznie jak w przypadku Babela, będziemy musieli też zainstalować kilka dodatkowych zależności. W tym przypadku jest to Node Sass, Style Loader, CSS Loader i Sass Loader.
i instalujemy je jako zależności deweloperskie. Wtedy, kiedy one się będą instalowały w konfiguracji, utworzymy sobie config dla tego kolejnego loadera poświęconego SCSS-om. Czyli w tym przypadku nie interesują nas już pliki JS, tylko pliki SCSS. Również dobrym pomysłem jest wyekskludowanie Node Modules i w tym przypadku będziemy potrzebowali kilku loaderów. Akurat Webpack 2 umożliwia nam zrobienie to przy pomocy tablicy po prostu. Czyli po pierwsze, musimy użyć style loadera, który zamienia style na moduły javascriptowe, mówiąc najogólniej. Po drugie, będziemy potrzebowali CSS loadera, który te moduły umieszcza w bundlu. A po trzecie, potrzebujemy SAS loadera, który zamienia SAS na CSS. I również, tak jak w poprzednim przypadku, żeby ta zmiana odniosła skutek, musimy zrestartować serwer deweloperski. Jeśli wszystko zrobiłem dobrze, to powinno zadziałać. Słuszne spostrzeżenie. Dzięki wielkie. OK. Chyba działa. I żeby teraz pokazać, że rzeczywiście możemy użyć plików SCSS, to stworzymy sobie taki przykładowy plik. Niech on się nazywa jakiś tam src styles SCSS. Jest. I jakby nie wnikając w same SCSS-y, bo nie tego dotyczy ta prelekcja, to myślę, że najprostszym sposobem, żeby pokazać cokolwiek, będzie po prostu użycie jakichś zmiennych, więc zróbmy sobie jakieś dwie zmienne. Niech tu będzie jakiś light. Tak, właśnie teraz coś zauważyłem. Niech to będzie jakiś light, może być jakiś tam, może być jakiś dark. Niech to będzie jakiś 666. I zrobimy tak, że dla tego elementu, który stworzyliśmy sobie jako kontener, zrobimy, żeby miał tło dark i żeby miał jakiś kolorek light. I co się stało? Nie stało się nic. Dlatego, bo nigdzie nie zaciągnęliśmy tego pliku SCSS. Ale ponieważ zdefiniowaliśmy sobie odpowiedni loader, tak na poziomie na przykład naszego modułu app, bo powiedzmy, że te style są związane z modułem app, po prostu importujemy sobie je. Działa. To dobrze. Możemy dodać jakiś padding. Super. Więc mamy już projekt, który po pierwsze umożliwia nam korzystanie z ES6, a po drugie z SCSS-ów. Finalnie powstaje bundle, który zawiera standardowe CSS-y i kod ES5, więc działa na wszystkich przeglądarkach, a development jest niewątpliwie przyjemniejszy dzięki benefitom, jakie daje nam ES6 i SCSS-y. Kolejnym narzędziem, które chciałbym pokazać, jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli Browser Sync. I jakby mówiąc w skrócie, jest to narzędzie, które umożliwia synchronizację przeglądarek. I bardzo dużym benefitem, który z tego wynika, jest to, że bardzo ułatwia development aplikacji RWD, bo możemy robić development jednocześnie na kilku urządzeniach, czyli na przykład na desktopie, obok tego może leżeć telefon komórkowy i tablet i wszystkie te urządzenia będą ze sobą zsynchronizowane. I zaraz postaram się pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Do tego użyjemy pluginu, który jest dedykowany dla Webpacka i który też można bardzo, bardzo łatwo skonfigurować. Najpierw musimy go zainstalować.
Ten drugi się nazywał... W czasie, kiedy one będą się instalowały, potrzebujemy w konfiguracji ściągnąć sobie ten plugin, czyli to jest Browser Sync Webpack Plugin. I pluginy konfiguruje się w sekcji plugins, która jest tablicą i w tym przypadku tworzymy sobie nową instancję tego pluginu, do którego przekażemy konfigurację. I konfiguracja jest mega prosta, bo po pierwsze musimy wskazać host, na jakim będzie uruchamiany serwer Browser Synca. W tym przypadku będzie to localhost na jakimś tam porcie. On oczywiście musi być inny niż port, na którym działa serwer deweloperski. I w tym przypadku decydujemy, że Browser Sync będzie proxował nasz serwer deweloperski, czyli wszystko to, co jest zwracane z serwera deweloperskiego, trafia finalnie do Browser Synca. Zaraz pokażę, jak to działa, może wtedy zabrzmi to trochę prościej. Robi się to w sekcji proxy. I tak jak widzieliście wcześniej, nasz serwer deweloperski działa na localhostie na porcie 8080, więc to właśnie będziemy chcieli proxować. OK, dzięki. OK, i to, co się stało teraz, to automatycznie uruchomiła nam się przeglądarka, która jest już, w której treść jest już zwracana przez samego Browser Synca. I teraz, ponieważ na tej stronie praktycznie nic nie ma, to trudno będzie pokazać jakikolwiek benefit wynikający z tego Browser Synca, więc teraz dodam trochę takiego boilerplate'a po to, żeby po prostu wypełnić tą stronę jakąś treścią, która umożliwi pokazanie, w jaki sposób to działa. I powiedzmy, że to będzie w app.js. Dodamy sobie trochę więcej tej treści. Niech to będzie jakieś tam 100 elementów. I wykorzystamy tutaj też ten nasz appender. Więc będzie tego trochę więcej. I dodamy sobie też przycisk, który ma pokazać, że również eventy kliknięcia są forwardowane między tymi kolejnymi urządzeniami. Zrobimy sobie jakiś append control. I append control doda nam ten przycisk, czyli powiedzmy w elemencie body. Dodamy sobie przycisk. Tu będziemy jakąś klasę. Ten przycisk będzie miał za zadanie odświeżenie strony. Ale nie tylko. Jest? Jest. To fajnie. I to zdarzenie kliknięcia na tym przycisku też musimy sobie jakoś obsłużyć. Czyli zrobimy sobie kolejną rzecz. I to na naszym przycisku.
konkretnie na kliknięciu na nim, wywoła akcję. I powiedzmy, że żeby to nie było tylko takie jałowe odświeżenie strony, to przy okazji kliknięcia w ten baton ustawimy sobie jakieś tło na elemencie body, żeby było to lepiej widać. I tu gdzieś tam background red, powiedzmy. I po chwili odświeży stronę. Możemy sprawdzić, czy coś zadziała tu. Tylko trochę za szybko. Możemy to zrobić po 2 sekundach. OK. I teraz cała zabawa zaczyna się od tego, że możemy sobie otworzyć drugą przeglądarkę, na przykład na tym samym komputerze. Niech to będzie Firefox. Tylko oczywiście musimy być w tym serwerze Browser Synca, który jest na porcie 3000. Obie przeglądarki są podpięte do tego serwera i są pomiędzy nimi forwardowane wszystkie eventy. To znaczy, jeśli scrolluję coś w jednym miejscu, to scrolluje się to też na drugiej przeglądarce. Jeśli klikam coś w jednym miejscu, to klika się to też na drugiej przeglądarce. I teraz nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale wtedy, kiedy uruchomiliśmy sobie ten serwer deweloperski, to Browser Sync udostępnił nam adres w sieci, po którym możemy się połączyć z jakiegoś innego urządzenia, które też jest w tej samej sieci. I na przykład mogę to zrobić z mojego telefonu, bo mam nadzieję, że to połączenie jest cały czas utrzymane. Widocznie jest. To znaczy, w tym przypadku nie będziecie za bardzo widać ekranu mojego telefonu, ale jest odłączony z tego i mogę sobie po prostu sterować treścią, która jest w przeglądarkach, używając po prostu mojego telefonu i działa to też w drugą stronę. Czyli jakby to ma zademonstrować tą możliwość dewelopowania na kilku urządzeniach naraz i w jaki sposób bardzo łatwo można to przyspieszyć, bo to może być równie dobrze tablet albo jakieś inne urządzenie. I tutaj też to kliknięcie powinno zadziałać. Działa. Jest to mniej więcej tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, bo to była ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać. Aha, okej. Chcesz, żebym powiedział coś więcej na ten temat, tak? Okej, to po prostu to rozwinę. Jeśli chodzi o same proxy, to nie mam w tym momencie gotowej konfiguracji i nie chcę jej też tworzyć w locie, bo obawiam się, że mogłoby to spowodować kilka różnych pomyłek i stracilibyśmy wiele czasu. Ale jakby reasumując, wyobraź sobie, że masz webową aplikację, która wysyła requesty ajaxowe do serwera. I nie chcesz sobie zahardkodowywać, że to ma być jakiś konkretny serwer. Dlatego, bo ta aplikacja może być na środowisku stagingowym, może być na środowisku deweloperskim, może być na produkcji i każde z tych środowisk może mieć inny adres. Dlatego najwygodniej jest zrobić tak, że wszystkie te ajaxy są wysyłane na slasha, po prostu na roota. I później jest jakaś wspólna część, V1 albo API, czy cokolwiek, jakiś fragment, po którym można rozróżnić to. I teraz na poziomie twojego lokalnego serwera deweloperskiego możesz sobie go skonfigurować w taki sposób, że wszystkie requesty, które wychodzą z przeglądarki i zawierają w URL-u ten fragment, są przez ten serwer deweloperski forwardowane do tego serwera, który był określony w tamtej wcześniejszej konfiguracji, którą wziąłeś jako target. Więc to Webpack Dev Server sobie tam dzwoni po te dane i później je zwraca z powrotem do przeglądarki z pominięciem Same Origin Policy, bo to do tego sprowadza się problem. Z tego względu, że nie możesz z localhosta wysłać Ajaxa
na jakiś inny host, dlatego, bo przeglądarka na to nie pozwala. Możesz to ominąć na przykład Corsem, ale niestety wymaga to dodatkowej konfiguracji po stronie serwera, która jest dosyć upierdliwa. Z tego względu, że na przykład jeśli dodajesz jakiś następny nagłówek, to ten nagłówek musi być też dodany w konfiguracji Corsa. Tak, działa to bardzo stabilnie i działa to bardzo szybko. Nie, chodzi o to, że twoje lokalne środowisko może być po HTTP, a to zdalne może być po HTTPS-ie. I to nie jest żaden problem wtedy, bo serwer deweloperski sobie automatycznie to rozpozna i po prostu zwróci content zupełnie transparentnie dla Ciebie. A jeszcze jedno pytanie o tą synchronizację. Jak to pod spodem działa? Sokety? Tak, dokładnie. Po prostu serwer Browser Synca udostępnia połączenie socketowe dla wszystkich jego klientów. Czyli wszystkie przeglądarki, które są z nim aktualnie połączone, mają utrzymane socketowe połączenie, które służy tylko do jednej rzeczy, do forwardowania eventów między wszystkimi klientami. Dzięki. Ja mam pytanko, czy można sobie powiedzieć o Webpacku w dwójce, czy może tak mniej więcej Jasne. Okej. To znaczy w tym momencie używaliśmy Webpacka 2 i z tego co jaka jest podstawowa różnica dla mnie, to jest taki syntactic sugar, jeśli chodzi o konfigurację, to znaczy jest ona trochę prostsza, a poza tym oni zoptymalizowali różne rzeczy pod spodem, to znaczy jakby cały proces bundlowania aplikacji jest dużo szybszy. Nie znam szczegółów, dlaczego tak się dzieje pod spodem, ale po prostu Webpack 2 jest szybszy od 1. Chodzi mi o sam start połączenia. Czy on to robi w momencie otwarcia aplikacji, czy dopiero kiedy się wywoła restart dla socketa? W momencie otwarcia aplikacji. Po prostu... Proszę? Nie chodzi o sam start. Jeśli powiedzmy tam w restie wcześniej socketa nie żądałem, ale potem nagle on wywoływany, czy ma takiej sytuacji, że na przykład pierw się on łączy z serwerem Webpacka, jest jakiś opóźnienie, a ja coś go wysyłam i że on tego nie wyśle, jest tam sobie backendowy. To znaczy, wydaje mi się, że to sprowadza się do kolejności, dlatego, bo Browser Sync jest przed serwerem deweloperskim Webpacka, a proxy jest skonfigurowany na poziomie serwera deweloperskiego Webpacka. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie. Bo ja mam taką sytuację, że po otwarciu socketa mojego proxy wysyłam po otwarciu parę żądań. Rozumiem, więc tutaj jest tak, że najpierw jest uruchamiany serwer deweloperski Webpacka, a później jest uruchamiany serwer Browser Synca, który odpowiada za tą synchronizację i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo właśnie przez tą kolejność. Dlatego, bo Browser Sync forwarduje to do serwera Webpack Dev Server, na którym jest proxy. Więc to proxy po prostu zadziała. W dotychczasowych projektach rozwiązywaliśmy to w taki sposób, że mieliśmy skrypt budujący, który był sparametryzowany. I jest kolejny plugin do Webpacka, który umożliwia wstrzykiwanie zależności w odpowiednie miejsca bundla. I na przykład możesz sobie ustawić jakiś string, jakiś template string, na przykład jakiś tam między procentami albo wąsami czy cokolwiek. I teraz jeśli na przykład robisz builda na środowisko stagingowe, no to możesz sobie stworzyć jakiś plik JSON, który zawiera powiedzmy odpowiednie klucze i wartości i przy przekazaniu flagi takiej, że to jest staging, będzie wzięta zawartość tego pliku na środowisko stagingowe i te wartości będą wstawione w odpowiednie klucze używając tego systemu templatingu. Dobra pytanie. Generalnie jest tak, że są robione source mapy, czyli możesz sobie, mimo że przeglądarka finalnie dostaje bundla, to dzięki source mapom możesz sobie debugować poszczególne składowe aplikacji. I możesz sobie też to debugować na poziomie ES6 albo TypeScriptu. Czyli jakby w narzędziach deweloperskich, tam gdzie masz source i wstawiasz sobie breakpointy, masz taki kod, jaki pisałeś, nie ten skompilowany, dzięki source mapom.
Zauważyłem, że w niektórych sytuacjach, rzadko się to zdarza, są z tym pewne problemy. Być może jest to kwestia chroma. To znaczy, jakby te breakpointy nie chcą się wstawiać we właściwych momentach. Rzadko się to zdarza, jest to pewien problem, być może w jakichś następnych wersjach przeglądarki to zostanie ulepszone. Nie wydaje mi się, żeby to był problem po stronie Webpacka. Jak na przykład z testowaniem i z montowaniem tych importów, Jeszcze raz, przepraszam? z unit testowaniem. Mhm. Znaczy, no to testujesz sobie ten kod, który sobie piszesz. A jak rozwiązujecie mokowanie tych dependencji, które importujesz? Mokowanie dependencji, które importuje. Znaczy masz na myśli na przykład sytuację, że mam jakiś serwis, tak? No to musisz sobie napisać jakiegoś staba w tym przypadku, który piszesz sobie w analogiczny sposób i możesz sobie odpalić testy jakimś karma runnerem na przykład, który też możesz sobie skonfigurować w taki sposób, żeby obsługiwał ES6, nie? Więc również nie testujesz tego na poziomie całej paczki aplikacji, tylko poszczególnych modułów twojej aplikacji. Webpack posiada pod spodem mechanizm optymalizacji tego, który bierze tylko fragmenty, w których zostały dokonane zmiany i podmienia te fragmenty. Nawet jeśli macie bardzo dużo kodu SCSS, to w naszych projektach, gdzie też tego było bardzo dużo i było dużo różnych komponentów, które miały setki plików SCSS, to proces kompilacji samych SCSS-ów był praktycznie niezauważalny. Tak, jest taka możliwość. Obawiam się, że możesz sobie w konfiguracji przekazać taką flagę. Jeśli chcesz to podejść po wykładzie, to postaram się ją znaleźć w dokumentacji i to pokazać, bo jest taka możliwość na 100%. To jest domyślnie wyłączone, bo myślę, że ta diagnostyka pożera część czasu budowy bundla. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jakie dostrzegasz minusy Webpacka? Podchwytliwe pytanie. Muszę się napić wody. Czy powiem szczerze, jakby na tym etapie, szczególnie konfrontując to z narzędziami, które oferowały podobne możliwości, których używałem wcześniej, to dostrzegam same plusy. Może po jakimś czasie, kiedy, jak to w JavaScriptie bywa, wyjdą jakieś nowe, lepsze narzędzia, które będą robiły coś lepiej, szybciej i tak dalej, wtedy będzie mi trochę łatwiej powiedzieć o minusach. Natomiast w tym momencie jakby sam fakt wykorzystania tego narzędzia w projektach, w których wcześniej na przykład używaliśmy Galpa czy Granta, dla mnie to są same plusy. Może na przykład jeśli próbowałbym bardzo jakoś skupić się i odpowiedzieć na to pytanie, to może jest trochę mniej pluginów niż na przykład do Granta, bo Grant powstał dużo wcześniej i tam tych pluginów jest chyba ponad 6000. Ale inną sprawą jest to, że nie było takiej sytuacji, żebym nie znalazł czegoś, co byłoby mi potrzebne w Webpacku. Ja rozumiem, że teraz mieliśmy jeden bundle na CSS Mhm. i na JS i na wszystko, a jeżeli Tak. to miało być podzielone, Mhm. to przejrzyste, to musimy jak to wyglądało. Jest taka możliwość. Również na poziomie konfiguracji możesz sobie stwierdzić, że jakieś fragmenty aplikacji, tam gdzie jest sekcja output, możesz sobie zdefiniować, że na przykład nie jest jeden bundle, tylko na przykład CSS-y wchodzą do jednego pliku, biblioteki wchodzą do innego pliku, a sam kod aplikacji wchodzi do innego i mało tego, on może być też podzielony. Na przykład jeśli masz jakieś komponentowe podejście typu, nie wiem, Angular 1.5 albo React i tak dalej, bo tam chyba też tak jest, że robisz sobie komponenty, no to możesz sobie na przykład podzielić te paczki z kodem aplikacji per komponenty.
Więc to może być też optymalizacja w kwestii HTTP2, gdzie jakby ściąganie wielu requestów naraz jest zoptymalizowane i nie ma takiej potrzeby robienia jednego wielkiego bundla. I to może mieć też sens. No właśnie, o to też chciałem zapytać. W Waszym przypadku albo z Twojego doświadczenia, jak, czy staracie się jakoś limitować, dać limit na po prostu overkill, nie? Jest to tak dosyć spore. Znaczy, wydaje mi się, że no to też zależy od konkretnego biznesowego case'u, bo są takie przypadki, że nie ma wyjścia i musisz używać różnych ciężkich bibliotek, bo to z mojego doświadczenia wynika, że głównie ciężar paczek z aplikacją raczej robią biblioteki niż sam kod aplikacji, więc czasem nie ma wyjścia i po prostu ta paczka musi ważyć tyle. I generalnie dlatego na etapie samego developmentu osobiście poświęcamy dosyć dużo czasu, żeby zastanowić się, czy ta konkretna zależność jest nam tak naprawdę potrzebna, czy być może możemy użyć na przykład tylko kawałka tej zależności, albo czy na przykład nie będzie to drogie, żeby napisać to samemu. Z tego właśnie względu, żeby finalnie tego bundla zoptymalizować, więc to jest jedna kwestia. A drugim tematem jest też sama optymalizacja, czyli też narzędzia, o których wspomniałem, minifikacja tego kodu i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wiesz, o czym mówię, ale chodzi o usunięcie wszystkich komentarzy, white space'ów, podmienienie nazw zmiennych i tak dalej, bo to bardzo często też oszczędza dosyć sporo miejsca, jeśli chodzi o finalną paczkę z aplikacją. Jasne. Jest jeszcze jeden ciekawy temat, to znaczy zauważyłem, że dużo tych nowych bibliotek, jak na przykład Angular albo Lodash i tak dalej, są robione w taki sposób, że możesz zaciągać ich fragmenty, znaczy konkretne funkcjonalności. Na przykład w przypadku Lodasha możesz sobie zaciągnąć tylko utility functions potrzebne do manipulacji stringami. Tak samo jest też w przypadku Angulara 2, jest po prostu podzielony na moduły i możesz sobie jakby wciągnąć do bundla tylko te moduły, których potrzebujesz. Nie potrzebujesz jakby całego wielkiego frameworku. Więc można rozważyć na przykład czasem użycie innych narzędzi, które dają Ci to samo, a są zoptymalizowane pod tym względem. Jest kilka alternatyw, na przykład Browserify, które jest starszym narzędziem. Nie znam go zbyt dobrze, więc nie będę się na ten temat rozwodził, natomiast dla mnie podstawową przewagą Webpacka nad Browserifyem jest to, że masz serwer deweloperski wbudowany z tymi wszystkimi funkcjonalnościami, o których wspomniałem. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Wam dziękuję za udział w tym wykładzie.